Cześć, witajcie. Dzisiaj połączymy sobie silnik Honda BF50 razem z Garminem GPS Maps XSV 1022 w sieć NMEA 2000 za pomocą tego kabelka, który tutaj widzicie. Trzeba będzie tą końcówkę przeprowadzić przez taką gumową uszczelkę, taki gumowy kolektor przy silniku, i żeby to móc rozpocząć, na początku ściągamy kopułę silnika. I odkręcamy te cztery śruby. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Po otwarciu tego zobaczycie, tu jest taki gumowy kolektor i przez niego właśnie trzeba będzie przeprowadzić tą końcówkę. Do usłyszenia za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Będziemy teraz ściągać pierwsze co taką pokrywę. Później musimy wyciągnąć calutką tą uszczeleczkę i będziemy próbowali tą wtyczkę przepchnąć właśnie tędy. O, ciach. Niestety trzeba przeciągnąć cały ten kabelek, więc tu jest wbrew pozorom trochę gimnastyki. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. To jest taka ładna, dzielona uszczeleczka. No, nawet nie będzie tak źle. Myślałem, że nie trzeba nawet przeciągać całej. Dobra. Trzeba właśnie pamiętać, żeby całość tutaj ładnie z powrotem była opięta. I żeby nam to ładnie wyszło tutaj na zewnątrz. Oczywiście te cięgna też nam tam nie pomagają w tym wszystkim, ale zaraz zobaczycie, że tylko tak strasznie wygląda. Za chwileczkę będziemy mieli to z powrotem zabudowane. Dobra, mamy to już teraz umocowane. Tak jak widzicie, musi to być dosyć dokładnie złapane. Co to pokażę? O. To musi być, to jest ten kabelek. No i przede wszystkim musicie jeszcze uważać na jedną podstawową rzecz. Zaraz Wam ją tutaj pokażę. To jest ta płytka. Ta płytka służy do blokowania cięgien, zmiany biegów, więc musicie na to bardzo uważać. Także tak to musi być w tej szynie z powrotem blokowane. No i teraz opinamy kabelek i podłączamy jeszcze tą końcóweczkę. No dobra, teraz kolejna rzecz, jaką musimy tutaj zrobić, to ściągnąć ten plastik. Tutaj na dole jest taki trochę niepokorny, ale powinien zaraz zejść. O, mamy. No i teraz musimy ściągnąć ten gumowy element. Z jednej strony jest zaślepka, z drugiej strony, jak widzicie, dokładnie tutaj musimy ten element połączyć z tą wtyczką. I to by była cała zabawa na silniku. Oczywiście jakieś tam trytytki, tego typu rzeczy, dobrze jest to wszystko połapać, żeby nie było luźnych przewodów wewnątrz silnika. No i to by było na tyle. Dobra, mamy już ściągniętą tą gumkę. No i teraz musimy podnieść to, wyciągnąć zaślepkę
i w jej miejsce wstawić ten kabelek. Ciach, kliknęło. O. I wkładamy ją dokładnie tutaj. O, gotowe. Jak widzicie, nawet tu jest, Honda już o tym pomyślała, że po założeniu tego będzie tutaj kabelek przechodził. Także my sobie gdzieś go tutaj przy innych przewodach jeszcze złapiemy jakąś trytytką. Oczywiście, żeby nie latał i nie wykonywał jakichś niepotrzebnych ruchów, żeby się mechanicznie nie uszkodził. No a pozostała część przewodów, jak widzieliście, dałem ją wcześniej w peszlu, tylko po to, żeby ją zabezpieczyć jeszcze dodatkowo wewnątrz kanału, bo już na samym silniku będzie leciał taki goły przewód, także no, to by było chyba na tyle. Zamykamy tą pokrywę, którą widzieliście, plastikową, robimy porządek z kablami i to by było na tyle od strony silnika. Przekładamy przez wszystkie kanały. Jeszcze pokażę, jak Skilla rozwiązała kanały, które są naprawdę świetne i naprawdę bardzo dużo przewodów się w nich pomieści. Jest to wszystko rzeczywiście przemyślane jak należy. No widać, że to robili wędkarze dla wędkarzy, a nie jacyś ludzie z przypadku. Także naprawdę szacun przy okazji też dla Skilli za wykonanie samej łodzi, bo naprawdę to jest mistrzostwo świata, w dodatku jeszcze w wydaniu polskim, także tylko się cieszyć. Dobra, za chwilę wracam do Was pokazać pozostałe elementy. No i po podłączeniu całej sieci widzimy się nad wodą, będziemy testować, jak to będzie wyglądać. Przy okazji od strony Garmina będziemy sobie mogli konfigurować zegary, nie zegary, różne cuda, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, no to do zobaczyska za chwilę. Hej. No dobra, mamy już kabelek przeciągnięty tutaj przez ten główny wlot. Teraz zobaczcie, tutaj w Skilli mamy tutaj takie miejsce, dokładnie to. Widzicie, tu już jest parę kabelków poprzeciąganych, między innymi oświetlenie, które dodatkowo pociągnąłem też w peszlach. No i pozostałe te peszle to już są fabryczne. No i przeciągniemy przez to i za chwileczkę w drugiej bakiście będziemy mieli kabelek. Tutaj, tak jak widzicie, mamy pociągnięte wszystkie przewody z przeróżnych instalacji, które idą do włączników. No i tutaj właśnie, tak jak wspominałem, tym kanałem przeciągnąłem też kabelek do sieci, do silnika oraz zasilanie, które idzie na włącznik dla całej sieci. Dobra, obejrzeliśmy już połączenie, jak zrobić na silniku. Obejrzeliśmy sobie, jak wygląda przeciągnięcie tych wszystkich tego przewodu dodatkowego przez kanał. No i teraz tylko gwoli uzupełnienia, ten jeden kabelek idzie bezpośrednio do echosondy, także mamy już to wszystko przygotowane i za chwileczkę będziecie widzieć, jakie dane wyświetlają się na echosondzie. Dobra, tutaj jak widzicie mamy cały zestaw trójników. Tu jest trójnik od silnika, tutaj jest kolejny trójnik od zasilania i trójnik, który idzie do echosondy. I po jednej i po drugiej stronie mamy założoną terminację. No i to jest cała filozofia w tym połączeniu. Jeżeli byście chcieli kiedykolwiek rozbudowywać taką sieć, wystarczy ściągnąć na przykład tą bądź tą terminację, założyć taki sam trójnik, na końcu
go zaterminować i pociągnąć tutaj przewód. Tak docelowo będę chciał jeszcze dodatkowy czujnik położenia sobie założyć, żeby szybciej odświeżała mi się pozycja na echosondzie, natomiast można też i silniki dziobowe montować i przeróżnego rodzaju inne urządzenia. Tutaj ogranicza nas chyba już tylko fantazja i dostępność producentów tych rzeczy, które mają protokół NMEA 2000. Echosonda już jest załączona, napięcie na sieć też już jest podane. Kluczyk w stacyjce silnika jest załączony do pozycji ON. No i pierwsza rzecz, jaka tutaj nam się rzuca w oczy, to jest, pojawiły się nowe dwie ikonki. Ikonka paliwo, tą, którą tu widzicie, i ikonka silniki. W ikonce silniki, jak wejdziemy sobie na stronę, możemy widzieć tak: napięcie silnika, prędkość, trym, czyli położenie, jakie mamy łódki. Tutaj mamy paliwo, obrotomierz, przepływ paliwa w litrach na godzinę, licznik przepłyniętych kilometrów i tutaj główny pasek stanu silnika. Jeżeli sobie wyciągniecie na przykład zrywkę, co teraz zrobię, widzicie, pojawi się taka informacja: tryb awaryjnego zatrzymania silnika. No i jak widzicie, pojawi się też czerwona ikonka silnika w górnym pasku. No teraz włożę z powrotem tą zrywkę i zobaczycie, że to zniknie. Co ciekawego, możemy też wejść w menu, zatankować wszystkie zbiorniki, no i tutaj po kliknięciu tego, jeżeli wybierzemy sobie tak, po dolaniu oczywiście paliwa i napełnieniu do maksa zbiornika, oczywiście ten zbiornik trzeba mieć zdefiniowany i podaną ilość, wyzeruje nam się skala i tutaj na tym liczniku będziemy mieli zaznaczoną pełną pojemność zbiornika. No i ona później podczas płynięcia będzie stosownie przeliczana na podstawie przepływu paliwa, który mamy z wtrysków. Teraz następna rzecz. Jeżeli sobie weźmiemy tutaj do edytuj strony wskaźników, tutaj możemy sobie zmienić układ, wybierać hybrydowy, analogowy, wartości, także do wyboru, do koloru. Tu możemy równie dobrze dodać strony, hybrydowy, analogowy i wartości. Co ciekawe, tak naprawdę ogranicza nas jedna jedyna rzecz w tym wszystkim, czyli ilość informacji, jakie sterownik silnika przekazuje poprzez sieć do plotera. To jest jedyne ograniczenie. Sama echosonda daje bardzo duże możliwości, natomiast co silnik, to inne informacje tak naprawdę. Co producent, to inne podejście do sprawy i przesyłanie przeróżnych danych. Także na ile mamy rozwinięte to od strony silnika, na tyle będziemy mogli sobie wyciągnąć informacje tutaj na echosondę. Co ciekawe, jak wejdziemy sobie też w zakładkę statek, no to pojawia nam się informacja o ilości paliwa, o obrotach, no przeróżne rzeczy, które byśmy chcieli, tutaj prędkość. Natomiast nie wiem, ja wolę zdecydowanie to, ponieważ tutaj daje to większe możliwości. Natomiast w tym statku możemy równie dobrze też to sobie wyciągnąć. W zakładce paliwo mamy zegar tylko z ilością paliwa, natomiast tutaj mamy dokładnie taki sam interfejs z zawartością wskaźników i co sobie potrzebujemy zdefiniować.
Teraz następna i moim zdaniem ostatnia taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest zakładka ustawienia, komunikacja, ustawienia NMEA 2000, lista urządzeń i tu jak widzicie mamy listę urządzeń. Jak sobie wybierzemy silnik, no to mamy takie podstawowe informacje, które tak naprawdę niewiele wnoszą do pływania i do informacji, które byśmy tam potrzebowali, czyli producent, model i tak dalej. Jeżeli sobie przejdziemy na drugą zakładkę, no to już chyba bardziej nas interesuje ta rzecz, która tu się wyświetla. Tutaj mamy czas pracy silnika w godzinach i to przydaje nam się do kontrolowania czasu, kiedy musimy przeprowadzić następny serwis silnika. Możemy sobie śledzić, jak długo żeśmy w dany dzień pływali, także to jest taka moim zdaniem rzeczywiście fajna informacja, która rzeczywiście no, nie musimy mieć na przykład zainstalowanego jakiegoś specjalnego zegara motogodzin na samym silniku, pod kopułą silnika, także to jest moim zdaniem zdecydowanie fajniejsza jakaś opcja, którą możemy podejrzeć w każdej chwili. Co ciekawe, kiedy otworzyłem pierwszy raz sieć, odpaliłem ją, ta zakładka właśnie z silnikiem nie pokazywała mi się, mimo tego, że było podane napięcie, był kluczyk w stacyjce przekręcony. No niestety nie chciało się to jakoś odpalić i co ciekawe, po ruszeniu samym trymem silnika lista się odświeżyła i pojawił się już właśnie widoczny przez Was silnik. To by było wszystko z mojej strony. Wszystkim, którzy obejrzeli do końca moje wywody, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do pozostawienia suba i kciuka na moim kanale. Jednocześnie zachęcam do komentowania i dania jakichś ewentualnych zapytań poprzez maila. Dzięki serdeczne, trzymajcie się i życzę Wam powodzenia w majsterkowaniu i w kombinowaniu, żeby usprawnić swoje łodzie, no i żeby pracowały bezawaryjnie. Trzymajcie się, cześć.